Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jakie drogi zostaną oddane do ruchu w 2025 roku. W tym roku zostanie oddane do ruchu około 400 km nowych dróg, w tym 278 km autostrad i dróg ekspresowych. Na pograniczu województwa małopolskiego oraz śląskiego zostanie otwarty 28-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S1 z Bierunia do Bielska-Białej. Trasa zacznie się na węźle Bieruń, gdzie połączy się z również budowanym nowym śladem DK44. Pierwsze 3 km zostaną udostępnione na zasadzie przejezdności jedną jezdnią. Następnie miniemy węzeł Oświęcim łączący S1 z budowaną południową obwodnicą Oświęcimia w ciągu DK44. Dalej na południe znajduje się węzeł Brzeszcze na połączeniu S1 z drogą wojewódzką nr 933. Duża część kierowców jadących z Oświęcimia na południe będzie zapewne dojeżdżała do S1 właśnie tędy, a nie dwukrotnie dłuższą trasą przez węzeł Oświęcim. W najbliższych latach planowana jest budowa obwodnicy Brzeszcz, natomiast cały ten ruch dojazdowy będzie niestety wciąż przejeżdżał przez sąsiadujące z nim Rajsko. Kilka kilometrów dalej miniemy parę parkingów Dankowice. Nowa trasa zakończy się na węźle Bielsko-Biała-Hałcnów, gdzie połączy się z wybudowaną już S1 w stronę Żywca. Na tym węźle będzie możliwość zjazdu na S52 w stronę Cieszyna i Czech. W przyszłości od strony wschodniej zostanie do węzła doprowadzona S52 w stronę Krakowa. W najbliższych dniach mają zostać ogłoszone przetargi na jej projekt, jednak na ten moment trudno stwierdzić, kiedy trasa w stronę Krakowa będzie budowana. W ramach budowy S1 na węźle Hałcnów nie powstały łącznice w kierunku wschodnim, została jednak pozostawiona pod nie rezerwa. Drugie miejsce, gdzie S1 zostanie otwarta, to znajdujący się pomiędzy Żywcem a granicą ze Słowacją fragment z Przybędzy do Milówki, czyli obejście Węgierskiej Górki o długości 8,5 km. Po drodze będą dwie pary tuneli oraz estakady. Na pewno będzie to jedna z piękniejszych tras widokowych naszego kraju. Otwarty fragment pozwoli całkowicie wyeliminować ruch tranzytowy z miejscowości wzdłuż obecnej DK1. Sam jestem ciekaw, jak dużo osób podróżujących na południe Europy zacznie korzystać z tej drogi kosztem trasy przez Cieszyn po S52 lub Gorzyczki po A1. Gdy tak się stanie, to jeszcze bardziej pogłębi się problem na jednojezdniowym odcinku S1 koło Żywca, który już teraz jest najbardziej obciążoną drogą ekspresową jednojezdniową w Polsce i mają na niej miejsce bardzo poważne wypadki, a po ukończeniu całego ciągu ruch jeszcze dodatkowo wzrośnie. Niestety z niezrozumiałych powodów, mimo że na pozostałych mniej obciążonych jednojezdniowych ekspresówkach przygotowania do budowy drugiej jezdni są prowadzone, z wyjątkiem drogi S22, to akurat tutaj, na najbardziej obciążonym odcinku w kraju, nie zdecydowano się jak dotąd nawet na rozpoczęcie prac koncepcyjnych. W województwie wielkopolskim zostanie udostępniona poszerzona autostrada A2 długości 10 km. Trzeci pas jest tutaj dobudowywany pomiędzy węzłami Poznań-Krzesiny a Poznań-Wschód. Po otwarciu kilka lat temu drogi ekspresowej S5 z Poznania do Bydgoszczy oraz do Wrocławia, na tym wspólnym fragmencie A2 i S5 bardzo wzrósł ruch pojazdów. Obecnie porusza się tutaj do 80 tysięcy pojazdów na dobę, więc rozbudowa do 3 pasów okazała się konieczna. W województwie mazowieckim oraz lubelskim zostanie otwarta autostrada A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej długości 66 km. Trasa zacznie się na węźle Siedlce Południe i ominie Siedlce od południowego wschodu. Następnie miniemy węzeł Siedlce Wschód z DK92. Uważam, podobnie jak Wy, że bardzo będzie brakowało węzła na połączeniu A2 z DK63 w stronę Łukowa. Jednak wypadłby on bardzo blisko węzła Siedlce Wschód, a po drugie były tutaj problemy ze sprawami ochrony środowiska. Kilka kilometrów za węzłem Siedlce Wschód będzie para parkingów. Następnie zlokalizowany będzie węzeł Łukowisko na połączeniu A2 z S19. Mimo że S19 nie będzie jeszcze otwarta, to na węźle będzie możliwość zjechania na DK19 przez specjalnie wybudowany łącznik. Tu również uważam, że będzie brakowało jakiegokolwiek węzła pomiędzy Siedlcami a Łukowiskiem w okolicy wsi Zbuczyn.
Pomiędzy węzłami Łukowisko a Biała Podlaska będzie druga para parkingów. Trasa zakończy się na węźle Biała Podlaska, gdzie zjedziemy z A2 na drogę wojewódzką nr 811 i dalej na istniejącą DK2. Przenosimy się na zachód kraju do województwa zachodniopomorskiego. Zostanie otwarta droga ekspresowa S3 ze Świnoujścia do Troszyna długości 33 km. Oznaczać to będzie, że budowa całej S3 w Polsce, czyli ze Świnoujścia do Lubawki, zostanie zakończona, aczkolwiek, jak zapewne wiecie, cała trasa nie będzie otwarta jeszcze przez około 2 lata. 3-kilometrowy fragment od węzła Lubawka do granicy z Czechami czeka na wybudowanie D11 po stronie czeskiej. Jeśli otwarcie S3 koło Świnoujścia odbędzie się w weekend, to planuję zrobić spotkanie dla chętnych maniaków dróg. Będę informował, jak będzie znana data otwarcia. Przenosimy się kawałek dalej na wschód. Zostanie otwarta droga ekspresowa S6 z okolic Koszalina, a dokładnie od węzła Sianów wschód do węzła Radzikowo po wschodniej stronie Słupska długości 55 km. Po drodze trasa będzie miała 13 węzłów drogowych, m.in. w Sławnie oraz 4 węzły w Słupsku. W ciągu trasy będzie też jedna para parkingów pomiędzy węzłami Karwice a Bobrowice. Cała S6 mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zostanie otwarta w całości w tym roku. Dopiero w przyszłym roku zostanie otwarty fragment ze Słupska do Bożego Pola Wielkiego. Kolejny odcinek zaplanowany do otwarcia to obwodnica metropolitalna Trójmiasta długości 32 km. Trasa zacznie się na węźle Chwaszczyno, a kolejne węzły to Miszewo i Żukowo oraz Lublewo. Nowa trasa zakończy się na węźle Gdańsk Południe. Po drodze pomiędzy węzłami Żukowo i Lublewo będzie para parkingów. Czy trasa spowoduje, że na obecnej obwodnicy Trójmiasta zmniejszą się korki? Przekonamy się za około pół roku. Niestety obawiam się, że pomimo przebudowy węzeł Gdańsk Południe będzie się korkował z powodu źle zaprojektowanego połączenia z węzłem Straszyn, o czym mówiłem więcej w osobnym filmie. W województwie mazowieckim udostępniona zostanie droga ekspresowa S7 z Modlina do Czosnowa długości 10 km. Droga będzie miała 3 pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zostanie otwarty fragment z Płońska do Modlina. Na otwarcie tego odcinka trzeba będzie poczekać do następnego roku. W województwie małopolskim zostanie otwarty krótki fragment trasy S7 w Krakowie o długości 2,3 km od węzła Grębałów do węzła Igołomska wraz z ulicą Kocmyrzowską. Oznacza to, że dopiero w 2026 roku zostanie ukończona wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu S7, a co za tym idzie, w przyszłym roku będzie dało się objechać cały Kraków dookoła po drogach dwujezdniowych. Przenosimy się do województwa podlaskiego. Na północny wschód od Białegostoku zostanie otwarta S19 od węzła Sokółka Północ do węzła Kuźnica długości 10 km. Trasa jest wybudowana jeszcze dalej, aż do granicy z Białorusią, wraz z obwodnicą Kuźnicy, jednak z uwagi na to, że przejście graniczne jest tutaj zamknięte, to ten fragment również będzie niedostępny dla kierowców. Na ten moment nikt nie wie, jak długo to potrwa. Z tego też powodu fragment, który zostanie otwarty, będzie można powiedzieć drogą lokalną, ponieważ żaden tranzyt obecnie po tej drodze się nie porusza, a Kuźnica to miejscowość, gdzie mieszka niecałe 2000 osób. Na fragmencie, który będzie zamknięty, powstał największy parking buforowy w Polsce na aż 600 ciężarówek. Po otwarciu w przyszłości granicy na tym parkingu auta będą oczekiwały na swoją kolej przekroczenia granicy. S19 zostanie otwarta również na południe od Białegostoku na długości 18 km. Otwierany fragment zacznie się na węźle Bielsk Podlaski Północ. Następnie droga ominie Bielsk Podlaskie od zachodu, gdzie na węźle Bielsk Podlaski Zachód przetnie się z nowym śladem DK66. Trasa przez najbliższy rok zakończy się na węźle Boćki. Ukończony zostanie także kolejny odcinek z Bociek do wsi Malewice, jednak z racji, że nie będzie tutaj węzła drogowego, to na razie nie zostanie on otwarty. I tutaj chciałbym zatrzymać się na chwilę. Na budowanej S6, którą omówiłem przed chwilą, zaczynając od węzła Sianów wschód, a kończąc na węźle Redzikowo, będzie 13 węzłów na długości 55 km, więc jeden węzeł wypada średnio co 4,2 km.
na budowanej S19 pomiędzy węzłem Boćki a Siemiatyczami powstanie dziura długości aż 30 km bez żadnego węzła. W połowie tego fragmentu S19 przechodzi koło miejscowości Dziadkowice, która jest siedzibą gminy, gdzie dodatkowo jest straż pożarna, która jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i dla tej miejscowości węzła nie przewidziano. Wiele spraw potrafię zrozumieć, ale są rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie, że buduje się drogę na lata i wykonuje się tak poważne błędy przy jej projektowaniu. Droga S19 jest zdecydowanie największym przegranym dzisiejszego zestawienia. Według kontraktowych terminów w 2024 i 2025 roku powinny zostać otwarte odcinki trasy o zawrotnej długości 202 km. Główną przyczyną opóźnień były, jak mogliście się domyśleć, bardzo przedłużające się procedury wydawania decyzji z RIT, która według założeń kontraktowych powinna trwać 7 miesięcy, a tu trwała nieraz od 14 miesięcy do aż rekordowych 2 lat co do dnia. Na odcinku Łukowisko-Międzyrzec Podlaski, gdzie wniosek o ZRIT został złożony 13 grudnia 2022 roku, a decyzja została wydana 13 grudnia 2024 roku. Na odcinku Lubartów-Lublin konieczna okazała się poważna zmiana założeń względem błędnie przygotowanej dokumentacji i uzyskanie nowych decyzji. Z kolei na południowej obwodnicy Białegostoku decyzja środowiskowa została uchylona przez sąd. W efekcie tych wszystkich problemów spośród planowanych 202 km uda się otworzyć jedynie 28 km. Pozostajemy w województwie podlaskim. Zostanie otwarta druga jezdnia drogi ekspresowej S61, czyli zachodnia obwodnica Łomży. Tym samym całkowicie zakończy się budowa trasy Via Baltica w naszym kraju. W województwie świętokrzyskim zostanie udostępniony 7-kilometrowy fragment obwodnicy Opatowa w ciągu S74. Co ciekawe, trasa od zachodu, czyli od strony Kielc, będzie łączyła się z DK74, a w przyszłości z S74, natomiast od strony wschodniej połączy się z DK9. Podsumowując, w tym roku ma zostać otwartych 278 km autostrad i dróg ekspresowych. Spośród nich 115 km to odcinki, które według kontraktowych terminów powinny zostać ukończone w 2025 roku i tak właśnie się stanie. Pozostałe fragmenty to zaległości głównie z 2023 i 2024 roku. Jeżeli chcemy poprawić tę sytuację w kolejnych latach, to zdecydowanie kluczową kwestią musi być teraz próba poprawy wydajności urzędów wojewódzkich i oddziałów Dyrekcji Ochrony Środowiska uczestniczących w procedurze wydawania decyzji z RIT, bo to czas oczekiwania na wydanie tej decyzji, nieraz dwukrotnie albo nawet trzykrotnie dłuższy niż zaplanowany w umowie, był najczęstszą przyczyną opóźnień dotyczących większości omówionych przeze mnie inwestycji, a szczególnie bardzo S1, A2 i S19. Natomiast obwodnica Łomży na S61 i wschodnia obwodnica Krakowa na S7 to ostatnie dwa kontrakty, które miały pierwotnie zostać ukończone w 2021 i 2022 roku przez włoskie firmy Totto Costruzioni oraz Salini. Jednak z powodu bardzo dużych opóźnień musiały one zostać zamienione na nowych wykonawców, którzy obecnie kończą te inwestycje. Dziękuję za uwagę. Film tradycyjnie pomógł mi zrobić Krzysztof Kleiner, natomiast materiały filmowe dostałem od następujących osób, za co im serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam, Radek.